Witajcie, dziś sobota, 7 września, dzień 128, tak naprawdę 115, jeżeli odliczyć moje wakacje i autostopowanie. No w każdym razie oficjalnie 128. Myślę, że przyszedł czas na tradycyjny filmik o życiu truhajkera, tym razem z Pacific Crest Trail. Poranek, właśnie świta, nie bardzo widać, bo jestem w lesie. Wstałam o 5:20. Właśnie się pakuję, brakowałam w miejscu, w którym jeszcze mnóstwo innych hajkerów było. Mnóstwo, 4 namioty. Nie jestem jedyną osobą, która już wstała. Tam widać w oddali czerwone światełko. To właśnie inny hajker. Muszę być w miarę cicho, także pakuję się. Potem będę jeść śniadanie. Śniadanie jest porządne. Bajgiel z kremowym serem, no i do tego, jak to składnie zawsze, kakao. Zasadniczo na Pacific Crest Trail nie ma ani wiat, ani kibelków, ani żadnej infrastruktury, natomiast w północnej części Waszyngtonu jest na tyle duży ruch turystyczny, że zrobiono toalety. Tam właśnie w dół prowadzi ścieżynka. Bardzo, bardzo przyjemna sprawa, nie trzeba kopać dołka. Nie ma żadnego dachu, to jest dziura w ziemi i drewniany sedes, ale w każdym razie pełen komfort. No to lecimy dalej. Takie zwykłe przyjemności, które ludzie w cywilizacji żyjący mają na co dzień. Usadzić tyłek na sedesie, puścić sobie wodę z kranu, umyć zęby w ciepłej wodzie, napić się wtedy, kiedy chcemy, podgrzać sobie jedzenie, no i tak dalej. A ja na szlaku. Dzień rozpoczyna się od ponad 4 mil podejścia zygzakami. 7 km mniej więcej, a potem trzeba będzie zejść za samą następną dolinę. Zygzaki to jest rzecz absolutnie charakterystyczna dla PCT, na żadnym innym szlaku takich zygzaków nie ma. To sprawia, że teren jest dość, teren nie jest łagodny, ale szlak jest łagodny, więc idzie się tak, że nawet można mówić, jak widzicie. No i te zygzaki zazwyczaj ciągną się właśnie w nieskończoność, właśnie był nawrót kolejny. Na Tararoa walilibyśmy prosto przez te paprocie na sam szczyt. Do szczytu też nie byłoby widoku, byłoby podobnie. Na AT byłaby naga skała. Trzeba byłoby się pewnie czepiać trochę korzeni. A na górze byłby szczyt jakiejś góry. Tutaj nic takiego nie będzie. CDT pewnie szedłby grzbietem po prostu, więc nie byłoby żadnego specjalnego zejścia w dolinę. Tam się w dolinę nie schodziło. No, jeszcze są konary do przechodzenia. No to przede mną jeszcze pewnie 3,5 mili tych zygzaków. Jak zwykle nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że to może być już Mount Baker. Wysoka góra, którą widać było w zeszłym roku z Kanady, nawet z wyspy Vancouver. I było wiadomo, że to Stany. Że myślę, że to. Za mną 7 mil, 10:30. Czas na drugie śniadanie. Mam resztę chrupek combo, z którymi zostały. Trail mix dzisiaj zamiast Cliff Bara, bo muszę go wreszcie zjeść. Pół Snickersa, pół dużego Snickersa. I żelki. Jeszcze jakieś tam migdały mam w zapasie. No i
teraz to zjem. Trzeba energii sobie dostarczyć na kolejne parę mil. Większość hikerów je tylko jeden lunch, ja jadam 2 lunche, ale oni pogryzają w międzyczasie, a ja nie pogryzam. Lubię mieć po prostu 2 przerwy. Teraz czeka mnie kolejne zejście w głęboką dolinę z rzeką lodowcową w dole. Znowu parę mil switchbacków. Ale to się dosyć szybko idzie. Dziś w ogóle mam sporo energii, dobrze mi się idzie, mam niezłe tempo. A tempo to jest coś bardzo ważnego na szlaku. Tempo i mile, które się robi. Tym się głównie różni chyba krótki trekking od długiego dystansu, że w długim dystansie trzeba ten cały dystans zmieścić w ograniczonym czasie, więc każdy się stara mieć jak najlepsze tempo. Moje tempo jest bardzo słabe ogólnie rzecz biorąc. Po paru latach wędrówek nadal chodzę tylko 2 mile na godzinę, 3, może czasem 3,5 km na godzinę, ale za to potrafię zrobić przez cały dzień. A większość hikerów, choć chodzi szybciej, jakieś 3 mile na godzinę nawet, to dosyć szybko się wypala, robią długie przerwy i nie chodzą tak długo do wieczora jak ja. W związku z tym, nawet jeżeli jeszcze śpią, kiedy ja wychodzę i doganiają mnie później, to ja ich wyprzedzam wieczorem. I tak w sumie jedziemy teraz podobnie wszyscy pod koniec. Ci, co na początku ledwo zipali, są już teraz w dobrej formie po tych 4000 km i także będą finiszować w tym samym czasie co ja, no tylko że większość z nich zaczęła w połowie kwietnia, a ja w maju. Ale wszystko jest ok, wszyscy zdążymy przed śniegiem, to jest najważniejsze. Cóż jeszcze Wam opowiedzieć ciekawego? Pogoda się zmienia. To jest jeden z powodów, dla których chciałabym dziś wyciągnąć dosyć dobry dystans, bo niebo zasnuło się takimi wysokimi chmurami, a pod spodem takie są kłębiaste, drobne, co niechybnie oznacza, że będzie padało. Tak też twierdziła norweska prognoza pogody, która nigdy się nie myli, więc pewnie będzie padało, bym już w tym czasie była w namiocie. Z nawigacją na szlaku nie ma żadnych kłopotów. Jedynie jak szlak wychodzi na drogę, to czasem na skrzyżowaniach można mieć wątpliwości, bo na skrzyżowaniach znaków nie ma. A na szlaku są tabliczki. Właśnie jest skrzyżowanie. Tu jest Pacific Crest Trail. Skręca w lewo, żeby ktoś nie poszedł do rzeki. A gdyby ktoś poszedł do rzeki, to jeszcze usłużni hikerzy czy tam służby leśne wrzucają takie łody przez szlaki dodatkowe, żeby wiadomo było, że ten główny szlak idzie inną drogą. Główny szlak widać właśnie, jaki jest szeroki i przyjemny. Akurat ten odcinek ma pełno zwalonych drzew, nikt ich nie usunął, ale ogólnie rzecz biorąc widać doskonale, którędy szlak prowadzi. Jest szeroki, świetnie przygotowany, bardzo uczęszczany. Można powiedzieć, że jest jak autostrada. Wręcz międzystanowa autostrada, równoległa do autostrady międzystanowej numer 5, I-5, Kalifornia, Oregon, Waszyngton, no tylko że dla pieszych. Szlak sam w sobie nie jest znakowany, nie tak jak AT, że co któreś drzewo ma znak, ale od czasu do czasu trafiają się takie znaczki. Mniej więcej 2 razy dziennie je spotykam. W zasadzie nie wiadomo, dlaczego się akurat w danym miejscu znajdują, ponieważ tu jest po prostu zakręt. No tak po prostu jest, ale miło, że jakieś znaki są. W dolinie rośnie niesamowity stary las. Nie został wycięty, mamy piękne, ogromne cedry. I inne też są ogromne drzewa. Oczywiście jakoś nawigować trzeba. Tak się składa, że jestem jedną z niewielu osób, raczej kilku, które używają papierowych map. To są mapy Half Mile, do nich jest jeszcze aplikacja, która pokazuje, w którym miejscu, które te waypointy pasują do rzeczywistości. Ja tej nawigacji w ogóle nie używam. Mam też nawigację Hikerbota, ale również jej nie używam. Sierra w śniegu to jest trochę inna bajka, ale normalnie na szlaku, tak jak tutaj, mapa jest idealna. Mapa właśnie pokazuje mi, że jestem nad Sewell River
Jest tutaj most, do tego jest legenda. O właśnie, duży most. Mila 2540,6. No i tak właśnie orientuję się, gdzie jestem. Piętnasta 30, czas na moją drugą przerwę, na mój właściwy lunch. Norwegowie i wszyscy inni mieli rację, właśnie grzmi, zaraz pewnie będzie lało, więc muszę zjeść zanim zacznę. Ale zanim usiądę, zawsze się rozciągam. Po prostu Achilles i tutaj biodrowo-lędźwiowy mięsień. Obiecałam już kilku osobom, że zrobię osobny filmik o tym, jak się rozciągam, więc na pewno to zrobię, a teraz tylko prosta sprawa. Dzięki temu, jak wstaję, to nie jestem kompletnie zesztywniała. Moje mięśnie niezupełnie się skracają, choć oczywiście się skracają i po powrocie na pewno spędzę sporo czasu na kozetce u fizjoterapeuty. Tak wygląda skład mojego lunchu. Kanapka będzie z masłem, z salami. Amerykanie nie rozumieją, że można pod salami kłaść masło, ale można. Pasta pomidorowa. Pastę pomidorową zawdzięczam mojemu koledze Skankowi z CDT, to on ją wynalazł, jest genialna. No i słodycze suszone mango. Burza się chwilowo oddaliła, więc jeszcze pokażę wam coś ciekawego, jak wyglądają biwaki. Należy się w nich rozbijać, ja też dziś wieczorem taki planuję ze względu na Livną Trace. Wiadomo, jest bardzo dużo ludzi, więc lepiej używać takich używanych miejsc, ale w tym dołku to chyba tylko ostatni kretyn by się rozbił, szczególnie dziś, bo tędy woda normalnie płynie. Tamten wyższy jest dużo lepszy. No właśnie takie są placki oczyszczone, miejsca na ognisko. Dobrze się tam śpi, nie trzeba nic czyścić. O, tu jest jeszcze jeden, zawsze jest więcej niż jeden. Na jeden namiot, na kilka jest. Pomroczniało tak dosyć, burza mi siedzi na ogonie. Grzmi, no ale grzmi od paru godzin i ciągle się kłębi wokół tej wysokiej góry z lodowcami. 2 razy kropiło, teraz znowu trochę kropi. Ojejku, żeby mi się udało rozbić namiot przed ulewą, no to lecę. Dotarłam na planowane miejsce biwaku. Normalnie się nie rozbijam, jak jest jasno. Nie rozbijam się o 19, jest 19:03. Ale ponieważ tak strasznie się zaniosło i urwałam trochę czasu z przerw, które robię w ciągu dnia, żeby na biwak dotrzeć wcześniej, przed tą straszną burzą, to dzisiaj będzie krótki dzień. Jeszcze zobaczymy się w namiocie. Tak jak mówiłam wcześniej, biwak jest taki używany. Jest tu 2 kolegów, których spotykam od paru dni, także sami znajomi. W dole płynie strumień, zaraz pójdę po wodę, ale najpierw rozbiję namiot, jakby się miało od razu rozpadać. No to na razie. Nabrałam wody z tej rzeczki. Nie jest zupełnie przejrzysta, to znaczy, że płynie z lodowca. Nie lubię lodowcowych rzek, więc wody z nich pić, ale no taka tragicznie mulista też nie jest, więc okej, umyłam sobie buzię i nie jestem całkiem zasolona, ale fajnie. No to idę do namiotu.
Jeszcze nie jest całkiem ciemno, ale aparat już nie widzi. Nie będę za długo gadać, bo koledzy pewnie chcą spać. Urządziłam się wygodnie, parzy mi się herbata. To jest taki luksus, który sobie czasem funduję. Następnym razem już na pewno będę mieć swoją ulubioną butelkę, żeby móc jednocześnie robić herbatę i obiad, bo z tym podziałem jest do szanu. No, na razie nie pada, pokropiło, ale burza krąży wokół, błyska się. Pewnie w nocy popada. Jeżeli jakiś kataklizm nastąpi, to włączę znowu aparat i Was poinformuję. No co, pokażę Wam, jak tu jestem urządzona może. No, tu jest mój śpiworek. Siedzę na materacu. Tu mam jedzenie. Jedzenie trzymam w namiocie, nigdy nie wieszam. Będzie za moją głową. Tu jest część kuchenna w przedsionku. Powinnam wymienić baterię w czołówce, bo już ledwo coś widać. Buty muszę schować bardziej pod tropik. No i tu mam plecak za plecami. I różne drobiazgi wokół siebie trzymam. No i to tyle. Dzień 128 odchodzi powoli do przeszłości. 115. No to dobranoc. Zjem kolację. Makaron z tuńczykiem. I wtedy idę spać. Na razie.